ale powiem Wam szczerze, to jak to wyglądało na żywo, no było źle po prostu. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj podsumowanie pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Zanim zaczniemy, standardowo przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. A tymczasem przejdźmy do tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. A wydarzyło się, moi drodzy, to, na co myślę, że wszyscy z nas tutaj czekali, czyli odbył się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji 2026. I dzisiaj w tym filmie chciałabym tak na szybko podsumować to wydarzenie, ale przede wszystkim powiedzieć Wam o tym, co zaskoczyło mnie pozytywnie, a co negatywnie. Zacznijmy od tego, że realizacyjnie i produkcyjnie wszystko wyglądało naprawdę w porządku. Jedyne co, to tak naprawdę te interwale trochę tylko męczyły dupę. No i oczywiście poziom utworów też był taki, jaki był, ale uważam, że nie było źle. Był to na pewno ten mocniejszy półfinał. I zacznijmy, moi drodzy, od zaskoczeń pozytywnych i chyba takim największym i najbardziej pozytywnym zaskoczeniem jest awans Polski i to w ogóle jak Alicja się zaprezentowała na scenie, jak wyglądał ten staging, cała aranżacja jakby tego występu, praca kamer, jej wykonanie tej piosenki, to jest coś, co naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. To, że Alicja Szemplińska świetnie wykonała wokalnie ten swój utwór, to akurat może nie jest aż tak duże zaskoczenie, bo myślę, że każdy się tego spodziewał, ale przede wszystkim sam występ oglądało się po prostu dobrze, było to estetyczne, kreatywne, świeże, no i to co najważniejsze, koniec końców przyniosło to Polsce awans, czyli Polska będzie nadal walczyła w wielkim finale w sobotę. Ja Wam już co najmniej kilkukrotnie mówiłam na tym kanale w różnych filmach, że nie jestem osobiście największą fanką piosenki Pray, ale muszę Wam powiedzieć, że jako całość, jako cały pakiet oglądało mi się to dobrze, byłam zadowolona z tego, co oglądam. To nadal nie jest to jakaś moja ulubiona piosenka, ale muszę Wam przyznać, że pozytywnie się zaskoczyłam właśnie tym, co zobaczyłam. To, że Alicja w ogóle awansowała, też było dosyć ciężkim zadaniem dla niej do wykonania, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej w różnych filmach, no nie mieliśmy wsparcia diaspory. Ciężko także w przypadku Polski tak na ślepo zakładać, że jury przyzna nam dużo punktów, bo wiemy, że w ostatnich latach bywało z tym różnie. Jury nie zawsze punktowało Polskę hojnie, nawet jeżeli technicznie nasze piosenki były bardzo dobrze wykonywane, więc tutaj do tego awansu zbyt dużo się nie kleiło, powiem Wam szczerze. Tak sucho, jeżeli patrzymy tylko na statystyki, dane, no to właśnie szczerze mówiąc ja wątpiłam w to, że nam się w tym roku uda. Natomiast zwracam w tym miejscu honor wszystkim, którzy wierzyli w Alicję, no bo mieli rację, udało jej się i cieszę się w sumie, że byłam w błędzie, ponieważ dzięki temu mamy awans i mamy wielki finał Eurowizji 2026. Z pozytywnych zaskoczeń muszę Wam także powiedzieć, że zyskała u mnie sporo Portugalia.
bo ich piosenka po tych takich szybkich i bardzo mocnych, dynamicznych utworach była naprawdę przyjemnym takim momentem na relaks. Była to taka chwila na refleksję po tych dudniących i szybkich utworach. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie również Chorwacja i to jest właśnie to, czego mi brakowało przy Andromedzie, czyli po prostu dobrego stagingu, dobrze, żeby to wyglądało wizualnie. I z czystym sumieniem muszę przyznać, że Chorwacji to się jak najbardziej udało, ponieważ ten staging, który widzieliśmy wczoraj, był o niebo lepszy niż ten z Dory. Ten preselekcyjny moim zdaniem psuł cały efekt, wprowadzał za dużo chaosu, zamieszania. Ten, który widzieliśmy właśnie już oficjalnie na Eurowizji, był uporządkowany, estetyczny, to się oglądało naprawdę dobrze, więc jak najbardziej jest to pozytywne zaskoczenie. Jak już jesteśmy przy Chorwacji, to przejdziemy od razu do Serbii, która też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, pomimo że tak naprawdę zostawili mi i tak niewiele miejsca na to, żeby było jeszcze lepiej. Tymczasem uważam, że ten występ naprawdę był jeszcze lepszy niż właśnie w PZE, czyli w serbskich preselekcjach. Świetnie wykorzystali to, co dała im scena, to, co dały im kamery. Jednocześnie nie zmieniali zbyt dużo, nie przekombinowali, więc to jest bardzo duży plus. I to, co ja osobiście zauważyłam i to mi się bardzo podobało, że Luka jeszcze lepiej krzyczy i pruje japę właśnie na scenie. Uważam, że to było świetne. W sensie on ma teraz jeszcze więcej werwy w tym krzyczeniu. To było już bardzo dobre właśnie na serbskich preselekcjach, ale teraz mam wrażenie, że już jest to taki oszlifowany diament. Czysto wizualnie przyznam, że pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie także San Marino. Oh baby, there you are. Go and get it like a superstar. Nadal uważam, że słusznie San Marino do finału się nie zakwalifikowało, ale muszę Wam powiedzieć, że nie było to złe, nie było to tak złe, jak myślałam, że będzie. Celowo nie wspomniałam o takich piosenkach, które na przykład bardzo lubię, ale spodziewałam się, że tam będzie bardzo dobrze i podobnie jak na preselekcjach, czyli na przykład Szwecja i Finlandia, co nie znaczy, że nie było dobrze, bo było bardzo dobrze, tylko tam po prostu nie było zaskoczenia, bo tak myślałam, że będzie świetnie i było. No i teraz musimy przejść do zaskoczeń negatywnych, a tych jest chyba trochę więcej, chociaż może nie są aż tak mocne, ale takich pojedynczych drobiazgów, które mi przeszkadzały, trochę mam. Zacznę od Mołdawii i od razu disclaimer, że ja nadal kocham tę piosenkę strasznie, naprawdę bardzo kocham Viva Moldova i nawet nie chodzi mi o to, że to wyglądało źle na żywo, bo to nie wyglądało źle, to było naprawdę spoko, ale miałam taki jakiś dysonans, że ten staging nie pasuje mi do tej piosenki. Jakby taką energią, vibe'em, kolorystyką, nie wiem sama. Może dlatego, że ja sobie gdzieś tam w głowie uroiłam i wyobrażałam, że tutaj pasowałoby mi coś w stylu, jak na przykład mieli z Dobrzy z Dup do piosenki Trenuletul, że takie jakieś motywy folkowe, etniczne, w sensie wizualnym i może dlatego to mi nie pasowało koniec końców, ale co do zasady było spoko. Bardzo negatywnie zaskoczyła mnie Gruzja i jest mi aż przykro po prostu, kiedy o tym pomyślę, bo nie byłam może jakąś wielką fanką właśnie On Replay, ale w pewnym momencie to mi się nawet jakoś troszkę wkręciło. No ale powiem Wam szczerze, to jak to wyglądało na żywo, było źle po prostu. Począwszy od ujęć, od ruchu kamer, poprzez nawet ich jakby te outfity, aż do wykonania takiej energii na żywo, nie wiem, po prostu mi to strasznie nie grało. I myślę, że nie tylko ja miałam taki problem z tym występem, bo koniec końców Gruzji w finale zabraknie. Negatywnie zaskoczyła mnie także Czarnogóra i tutaj nie miałam jakichś dużych oczekiwań, dlatego że ja nie byłam fanką Nowej Zory.
ale kurde, no aż się prosiło, że można to zrobić lepiej. Był tam jakiś potencjał do wykorzystania, do zbudowania. No, wyszedł taki bałagan straszny na tej scenie. Negatywnym, choć nie zaskoczeniem jest dla mnie awans Izraela. Umówmy się, każdy wiedział, że to się no niestety wydarzy i Izrael prawdopodobnie zresztą też, no nie wiem, tak zakładam, że pewnie wygrał swój półfinał, ale pozytywnym zaskoczeniem w kontekście Izraela jest dla mnie to, że przed występem nagrało się, jak ktoś z widowni krzyczał: no i reszta państw, wydaje mi się, że nie zaskoczyła mnie ani w jakiś taki nadzwyczaj pozytywny sposób, ani negatywny, czyli raczej było tak, jak zakładałam, jak spodziewałam się, co nie znaczy oczywiście, że było źle w przypadku wielu krajów, bo wiele krajów po prostu zakładałam, że będzie spoko i było spoko. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, co wy myślicie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, co was najbardziej zaskoczyło? Przede wszystkim, czy podoba wam się to, jakie kraje awansowały do finału? Tymczasem ja serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!